zawsze jest tak, że nowy rok zaczynamy od marzeń. Właściwie w ciągu roku są 3 takie daty, gdzie dobrze jest mówić o marzeniach, gdzie dobrze jest myśleć o marzeniach. No i bajka dzisiaj, która ma tytuł Marzenia, będzie się też działa w takich miejscach, gdzie te marzenia będą mogły zaistnieć. Bajarka wkracza w ten świat, świat marzeń, który znajduje się w świecie poznania. Zaczynamy. Witam Cię, witam, rzekł miś o imieniu Zdrowie. Cześć, cześć, jestem zmęczony troszeczkę po zabawie sylwestrowej. Co tam u Ciebie słychać? No, u mnie wszystko dobrze. Już wyparowało zmęczenie po zabawie sylwestrowo-noworocznej. I powiem Ci szczerze, że przykładam się dzisiaj do tego, co jest takie ważne i znaczące. A co ma prawo być takie ważne i znaczące? No przecież wiesz, bo zaprosiłem Cię dzisiaj do biblioteki swojej domowej i będziemy dzisiaj pracować nad marzeniami. O, tak, nad marzeniami. Ty jesteś wypoczęty i wszystko jest w porządku, ale ja to nie bardzo jestem wypoczęty. No rozumiem, ale może jednak dasz radę? No wiadomo, że jak się z Tobą spotkałem, to dam radę. Wiadomo, wiadomo. No to dobrze. A odpoczniesz może wieczorem albo jutro? Ty będziesz mi planował, co ja mam zrobić. Odpocznę, kiedy odpocznę i koniec. Zabawa była cudowna, wspaniała, ale tak na dobrą sprawę powiem szczerze, że skoro spotkaliśmy się dla marzeń, to nawijaj. Dobrze, powiem wszystko o marzeniach. No to mów. Wiesz, spotkaliśmy się w bibliotece domowej, ponieważ dobrze jest 1 stycznia, a dzisiaj mamy właśnie taką datę, taki dzień, pooglądać, pozaglądać, poczytać, postudiować różne książki. Książki? Co czym ty do mnie mówisz? Ja najlepiej bym głowę przyłożył do poduszki i spał. No dobrze, to może później. Ciągle ci tylko sen w głowie. I jesteś przecież u mnie w bibliotece domowej. No tak, faktycznie. No dobrze, no to mów dalej. Gdy czytamy książki w Nowy Rok, a to jest jeden z terminów, taka ważna data, w ramach której marzenia wchodzą do Twojej głowy i do Twojego serca. No co Ty opowiadasz? Marzenia wchodzą do mojej głowy, mojego serca? Tak, bo jak różni pisarze piszą swoje książki, czy nawet czytasz, czy studiujesz święte księgi, gdzie jest Słowo Boga, no to co? Chcesz powiedzieć, że infekuje się, czy zarażają mnie marzeniami? O, możesz tak to nazwać, ale prawda jest inna. Sam wybierasz jakąś ważną, istotną dla Ciebie książkę, w której masz prawo złapać jakieś marzenie. Mam prawo złapać. No dobrze, w porządku. Cieszę się, wspaniale. No, skoro się cieszysz, to może coś poczytamy. Nie chce mi się. Wiesz, może Ty mi poczytaj, a ja posłucham. Czy w bibliotece Twojej domowej jest takie miejsce, w którym mogę się rozsiąść i po prostu Ty mi poczytasz coś? No wiesz, w bibliotece domowej to każdy sam czyta. No ewentualnie możemy poprosić bajarkę, żeby nam opowiedziała jakąś bajkę
I może w trakcie opowiadania tej bajki jakieś marzenie do ciebie się przyczepi, albo ty do niego. No dobrze, to już lepiej. No bo jak bajarka opowiada, to mogę zamknąć oczy. Mogę sobie siedzieć, kontemplować, medytować, odpoczywać. To poprośmy ją. No zgoda, poprośmy. I wtedy miś o imieniu Zdrowie poprosił mnie o bajkę, a ja skupiłam się wewnętrznie i zapytałam w rozmowie wewnętrznej, jaką tu bajkę można opowiedzieć, żeby żyrafa o imieniu Poznanie przyczepiła swoją uwagę, skupienie, koncentrację do jakiegoś marzenia i zaczęła o tym marzeniu myśleć, kontemplować, zastanawiać się, przygotowywać. O, wiem, opowiem bajkę o marzeniach. Pewnego razu do biblioteki marzeń przyszedł mały słonik. Był taki malutki, że nikt go praktycznie nie widział. Wędrował po wszystkich woluminach książek, przyglądał się tytułom, co jakiś czas je otwierał, a może tu jest jakieś marzenie, może tam jest jakieś marzenie. Nie wiem, jaką książkę mam wybrać, ale był cierpliwy. Chciał jednak znaleźć jakieś marzenie. Chciał, żeby nowe marzenie zaistniało w jego życiu, więc spacerował tak godzinę, 2, 3. A biblioteka marzeń była w świecie marzeń. Świat marzeń był w świecie Poznania. Wszyscy to wiedzieli. Ale istota tego spaceru była na tyle znacząca, bo słonik chciał odnaleźć swoje kolejne znaczenie, że wszystkie książki, jak jeden mąż, stanęły mu przed twarzą i mówiły: może ja, może ja, może ja, może do mnie zajrzyj, a może do mnie zajrzyj, a może do mnie, a może do mnie. Słonik nie był w ogóle zdecydowany, żeby do jakiejkolwiek książki tak na poważnie zajrzeć i spacerował praktycznie po tej bibliotece marzeń cały dzień, cały Boży dzień. I gdy wieczór się zbliżył, książki jedna do drugiej szturchając, jedna drugą rzekły: on nie znajdzie żadnego marzenia. Jakoś nie bardzo jest nastawiony na marzenie. Chyba jednak nie bardzo tych marzeń chce. Jak to? Usłyszał słonik. Przecież przyszedłem tutaj do biblioteki marzeń, żeby znaleźć jakieś marzenie. Odszukać. Pewno jeszcze jakieś marzenie mi jest pisane. Może, rzekły książki. Może, rzekły. Jedna drugą szturchnęła i rzekła: wiesz, a może my po prostu samemu pokazujmy różne opowiadania, różne bajki, opowieści. Może po prostu przesuwając swoją uwagą znajdzie coś dla siebie. I zaczęły się układać tak, że słonik mógł zajrzeć na każdą stronę. Naraz zobaczył olbrzymie drzewo. Drzewo było narysowane. Obok była jakaś treść. Przebiegł szybko oczyma, przeczytał. To była jakaś bajka o jakimś zaczarowanym drzewie, które się rozrastało
gdy więcej słów było wypowiadanych z miłością, spojrzał jeszcze raz na to drzewo i rzekł: o tym będę marzył. O czym, o czym? Zapytały książki, bo nie wszystkie wiedziały, co w tej bajce jest napisane. O tym będę marzył, rzekł słonik. O tym, by każdego dnia coś się zadziało w moim życiu, bym się przygotował do tego czegoś, by więcej obdarzać miłością, by bardziej lubić, by wszystko mi się bardziej podobało, by bardziej kochać, miłować, uwielbiać, ubóstwiać. O, to jest drzewo, ale to jest drzewo takiej miłości. Czy to jest twoje marzenie? Zapytała gruba księga, która nadzorowała wszystkie inne. No, tak. Chcę, jak to drzewo, rosnąć w miłości. I naraz w środku, we wnętrzu słonika otworzyły się wszystkie słowa, do których wpłynęło to marzenie. One się tak trochę, te słowa, zagotowały w środku wewnętrznie i rzekły: o, ma nowe marzenie, będzie się do tego marzenia przygotowywać, ale dobrze, ale fajnie, będziemy miały przez wiele, wiele lat co robić. To fakt, rzekł słonik. To znaczy, że jeszcze będę długo żył. No ty jesteś taki malutki, pewno jeszcze musisz urosnąć. No to prawda, że muszę urosnąć, odpowiedział z boku leżącej książce. Ale takie marzenie to wymaga długiego życia. To dobrze, bardzo dobrze. No tak, no wiem, dobrze. Ale czy to przygotowanie to mi się zawsze podoba do spełnienia w marzeniu, rzekł słonik. Jak to? Nie podoba ci się? Przecież to pięknie. Piękne jest życie, gdy wzrastasz krok po kroku w gotowości do tego, by obdarzać miłością coraz bardziej każdą sprawę i rzecz, rzekła inna książka. No ale wiesz, jak przychodzą zmiany, to nie zawsze mi się chce zmienić. Czasami jest tak, że jest trudno, rzekł słonik. Tak, wiem, odpowiedziała gruba książka. Ja również się zmieniam, bo czasami decydują się wydawcy na kolejne wydanie i to kolejne wydanie jest inne od poprzedniego. Więc każdy się zmienia. Zaakceptuj to. Dobrze, no dobrze, już akceptuję, oczywiście, jak najbardziej, no. Ma się rozumieć. No przecież to marzenie mi się spodobało, ale może by było tak trochę łatwiej jak dotąd. A o co ci chodzi? Zapytała gruba książka. No bo dotąd to często się denerwowałem, jak przychodził czas zmian. Denerwowałem się, że ktoś ode mnie coś chce, że się muszę czegoś nauczyć. A już najlepiej w ogóle byłbym bez uczenia się, rzekł słonik. No ale jeszcze przed tobą tak dużo lat życia. Przecież nauka to potęgi klucz. No tak, no zmiana, nauka, wiadomo. Takie dwa bardzo ważne słowa, ale czy ja tego chcę? Wybrałeś marzenie. No wiem, wybrałem marzenie. Nauka, zmiana. No dobrze, w porządku. Akceptuję. A czego się dzisiaj nauczyłeś? Zapytała gruba książka. No nauczyłem się, że jak już wybrałem to marzenie, to już kobyłka u płotu. Już czeka mnie nauka albo aktywacja czegoś z poprzednich żyć, w ramach czego już to wiem i znam, ale i tak muszę wejść w jakieś
nowe zdarzenie, wydarzenie, sytuację, by to przypomnieć chociażby. No i w oparciu o to zmiana, jednoczenie tego życia, w którym jestem, dla zmiany. No i jak się czujesz? Zapytała gruba książka. No, bardzo dobrze, w sumie dotarło do mnie. Dotarło do mnie, że nauka to potęgi klucz. Dotarło do mnie, że zmiana jest potrzebna, by dotrzeć do spełnienia w marzeniu. No i powiem szczerze, że już tego chcę. A z drugiej półeczki taka cieniusieńka książka rzekła: wiesz, jesteś słonikiem, który przynosi szczęście. Dobrze, że dzisiaj do nas przyszedłeś w ten nowy rok, ponieważ my, książki, też dzisiaj wszystkie o czymś zamarzyłyśmy. Może o kolejnym wydaniu, ale tak naprawdę to o wielu też różnych sprawach i rzeczach, które się toczą na łamach tych książek, które czytelnicy czytają. A o czym najwięcej marzycie? No, żeby jak czytają, wcielali się w te postacie, by nimi byli, by przeżywali, by realizowali, że świat książki to też jest piękne życie. Ale macie piękne marzenia, rzekł słonik. Bardzo mi się one podobają. Wasze marzenia są piękne, ale moje marzenie też jest piękne. Drzewo miłości. Przepiękne marzenie. Dobrze. Ciekawe, ile mi to lat zajmie. Nie wiadomo. Tyle ci zajmie, ile trzeba. No ale wiesz, człowiek zawsze jest ciekawy, ile lat mu to zajmie. Słuchaj, zajmie tyle, ile potrzeba. No dobrze, dobrze. Gruba książko pasła. Pewno w tobie jest tam dużo wiedzy. Może ciebie trochę poczytam. Może szybciej to marzenie spełnię. A czy możecie mi powiedzieć, jakie to są kolejne dni, w których warto rozmawiać o marzeniach z domownikami? Warto o marzenia pytać? Wiem, że na Nowy Rok jest taki zwyczaj, że postanawia się coś, że coś się dokona, zrobi. To może o to chodzi. Postanowienia to coś innego, a marzenia to też coś innego. Marzenia wytyczają drogę tego, gdzie masz dojść. Oczywiście mówię o tych prawdziwych marzeniach, bo mają prawo być wyimaginowane marzenia. O, to też takie są? Oczywiście. Są marzenia kluczowe, te, które są najważniejsze w życiu. Marzenia poboczne, które uzupełniają marzenia kluczowe, ale mają prawo być również tak zwane marzenia wyimaginowane. To wiesz, te trzeba odpuścić. No to może to marzenie, które zobaczyłem, czy udrożniło się we mnie w wyniku zajrzenia do tej książki, ma prawo być jakieś właśnie, być może nie z tej planety. To jest marzenie z tej planety. Z tej planety. I tobie przeznaczone. Dziękuję, kochane książki. Dziękuję. I słonik wyszedł z biblioteki marzeń. Bajarka zamilkła. No i co ty na to? Mam nadzieję, że odpocząłeś. No tak, rzeczywiście. Bajarka ma taki głos, że można odpocząć. Czy coś do ciebie dotarło z tej bajki? Nie musiałeś jej wcale przeczytać. No tak, ale wyobrażałem to wszystko, jak ten słonik chodził w tej bibliotece marzeń. I dotarło do mnie. Co dotarło? Powiedz. Zanim powiem, powiedz, co do ciebie dotarło. O,
do mnie dotarło bardzo dużo. Jak dzisiaj się pożegnamy, to przeczytam albo obejrzę przynajmniej 2 albo 3 książki i poszukam tych marzeń, skoro to jest jeden z 3 dni w roku, gdzie marzenia przyczepiają się do tych zasobów leksykalnych, które przygotowują je do spełnienia, a właściwie mnie przygotowują do spełnienia w tym marzeniu. Może nawet w kilku marzeniach. Brawo! No ja już nie muszę nic czytać. Wiesz, ja jestem tak jak ten słonik. To drzewo, na które patrzył, to jest moim drzewem. No to znaczy, że możesz się iść wyspać, bo już masz marzenie. No faktycznie. Z jednej strony sobie odpoczywałem, jak bajarka mówiła, a z drugiej strony mam już marzenie. Drzewo miłości. W każdej sprawie i rzeczy buduję każdego dnia kolejny krok do jakichś słów czy słowa w miłości. No widzisz, a ja dopiero jak się pożegnamy, przeczytam 2, 3 pozycje, czy przejrzę je i poszukam w tych książkach swojego marzenia. Dobrze, że mnie zaprosiłaś do Biblioteki Marzeń. Ogromnie Ci jestem wdzięczna, rzekła żyrafa. Ja też Ci jestem wdzięczny, ponieważ przyjęłaś zaproszenie. No właśnie, czasami jestem płci męskiej, czasami jestem kobieta, wszystko zależy od tego, co trzeba, ale tutaj marzenie to też kobieta, tak jak ja dzisiaj, rzekła żyrafa. Dziękuję, że mi o tym słowie marzenie w pierwszy rok nowego roku przypomniałeś. Proszę Cię bardzo, wszak jestem miś o imieniu Zdrowie, więc miś o imieniu Zdrowie zawsze dba o zdrowie swoich przyjaciół. Dziękuję. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Serdecznie Ci dziękuję. Ja też Ci życzę wszystkiego najlepszego. Dziękuję. My też Wam życzymy, ja jako bajarka, życzę wszystkiego najlepszego w tym nowym roku. Dziękuję.